Ta dolina jest po prostu bajka, polecam każdemu. Siemanko, właśnie montuję materiał o wodospadzie Hyfos i stwierdziłem, że może dodam coś jeszcze ekstra, tak jak to u mnie bywa. Rozszerzę temat i pokażę Wam jeszcze fajnych parę rzeczy, miejsc raczej, które możecie zobaczyć po drodze do Hyfos. Zacznijmy może od w ogóle jak dotrzeć do Hyfos. Więc mamy, zobaczcie, to jest mapka i Sandy. Już sobie wyznaczyłem trasę i tu mamy Reykjavik i z Reykjavik sobie jedziemy tą trasą do Hyfos Car Park. Ale po drodze polecam Wam zajechać tutaj na wodospad. Hyfos, może tak. On wygląda w taki sposób. Już go byłem tam parę razy. To jest taki jakby, też taki bliźniak rozstąpiony, podobny do Godafoss. A Godafoss jest chyba na północy bardziej. Bardzo fajne miejsce, takie jak wiecie, rybacy tam szaleli. I to jest coś takiego. Kolejnym punktem, który na pewno zobaczycie po drodze, bo zobaczcie, do Hyfos zjeżdża się z drogi głównej na szutr. I po drodze jest rozgałęzienie, które prowadzi do Jain. Nie wiem, jak to się mówi oczywiście. To taka dolina malownicza i to też miałem jakieś filmiki nagrywane. O, tutaj. I to wygląda w taki sposób. Bardzo ładne miejsce. Tak naprawdę no, gdzie się nie spojrzy, to jest jakiś kadr do jakiejś sceny. Zobacz, tu jest zejście na dół, to się idzie. To jest jakiś wodospad. Jest taka jaskinia. No, naprawdę fajna miejscowa. Tam jest kolejny wodospad. Super. Tu podobno były jakieś sceny do Władcy Pierścieni. Podobno było parę kadr wykorzystanych i tu będzie zaraz kolejny wodospad, tylko co kojarzę. O, tutaj. O, jest. Widać myszkę, widać. No tak to wygląda. Czekajcie, to jeszcze... Ojej. Kliknęło mi się, sorki. Bo tu jeszcze mam ujęcia jakby z dołu. Zobacz, jest ten pierwszy wodospadzik taki mały. Przewinę. Sobie po prostu zobaczycie sobie to na kanale moim. Co tu mamy kolejne? O, to jest ta, zobacz, to też taka jaskinia jakby. Podobnie jak do Glumorsi, tylko tam się akurat przechodzi przez tę jaskinię, żeby przejść do rzeki. Więc jest coś takiego. Kolejny kadr. A, to już troszeczkę wyżej, już koło tego wodospadu. Oczywiście ja nagrywam ogólnie, teraz jest godzina pierwsza, no prawie druga tak naprawdę. I wziąłem się za montaż filmu i stwierdziłem, że jeszcze coś tam pokombinuję, a zanim udało mi się tutaj ustawić wszystko i skonfigurować dźwięk, był problem. Więc mam nadzieję, że teraz też nie będzie jakiejś akcji, jak to nagram. Bo już dziś, jeżeli tak będzie, to na pewno dziś już nie wrócę do tematu. I kolejnym miejscem na mapie, za tą
doliną jest coś takiego. O, to są pozostałości rekonstruowane osady wikingów. O. Cały ten obszar został zniszczony przez Hekla. Tu jest gdzieś Hekla. O, tu jest Hekla. I już Wam mówię, jak to było. Przygotowałem informację. Więc Hekla, kiedy wybuchła w 1104 roku, zniszczyła to wszystko dookoła, między innymi te osady właśnie wikingów. I potem, no wiadomo, Hekla ta osada została rekonstruowana i Hekla miała też erupcję 2000, roku 2000. Też miałem gdzieś filmik. O. Jest jakaś taka, też jest jakaś z rów. To jest taka, tak jak u nas TVP. Kilka ujęć. Cała tak naprawdę góra, cały ten szczyt był, no, była erupcja na nim. Jak to musiało wyglądać, ale widać, że porządnie gazy się wzbudziły i no, zanieczyszczenie było naprawdę bardzo duże, na pewno dużo większe niż na przykład przy ostatniej erupcji, która miała miejsce właśnie 3 tygodnie temu, a mamy aktualnie lipiec 2025. Mówię to dla osób, które będą oglądały może kiedyś ten film, więc będą mieli porównanie. Widać, że lawa tutaj stosunkowo daleko zaszła. Ok, no to warto sobie myślę zobaczyć. A zobaczcie, i Hekla to nie Katla, bo Katla jest tutaj, nie? No ale wracając teraz do naszego głównego aktora dzisiejszego odcinka, czyli Hyfosa, to jeszcze Wam powiem kilka informacji takich dodatkowych. Więc Hyfos ogólnie nie miał nazwy. Dopiero w 1912 roku jeden z islandzkich geologów, Helgi Pettersson, ochrzcił go, nadając mu nazwę Hyfos, czyli wysoki wodospad, tak przykładnie na polski, a on wcześniej po prostu był nazwany Fossarfos. No i tam jest to właśnie dolina, gdzie są te ruiny, o których mówiłem. I czy coś jeszcze tutaj? No i on, tak jak tu wspomnę już w filmie, bo to nagrywałem jak wracałem z niego ostatnio z grupą, to mówiłem tam, że on ma tam 129 metrów wysokości, ale to też są różne informacje, bo nawet niektóre informacje podają, że ma 120 metrów wysokości. Jak widzicie, obok jest wodospad Grani. I on jest troszeczkę mniejszy, ma tam chyba około 100 metrów wysokości. No i też w tłumaczeniu Grani, no to jest po prostu sąsiad. No i to było chyba tyle, co chciałem Wam pokazać jako dodatkowo. No i zapraszam Was na oglądanie kilku ujęć bardziej krajobrazowych, bo puściłem za sobą drona, żeby pokazać Wam miejsce, jak wygląda dookoła. I tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy chcecie więcej tego typu rzeczy.
I może dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć na wyspie, bo jeżeli będę miał możliwość, bo to nie jest tak, że tam mieszkam, tylko po prostu jak mam grupę, to po prostu jadę i jest możliwość, to wtedy coś tam dogram, więc jest to dość ciężkie. Te filmy, które już były na kanale z tego miejsca, znaczy z Islandii, no to były materiały ogólnie nagrywane po kilka razy przy różnych okazjach i potem montowane w jedno, więc to też zajęło trochę czasu. Fajnie, gdybym tam mieszkał i mógł to nagrywać na żywo, tak naprawdę, więc tych materiałów było dużo więcej, ale też kanał jest mały, więc no nie stać mnie, żeby tam jeździć cały czas i tylko nagrywać, no bo wiadomo, koszty są ogromne, jeśli chodzi o turystyczne podjazdy pod takie miejsca na Islandii. Więc zapraszam do oglądania i do usłyszenia. I subujcie. Siemanko, wracam właśnie z grupą z wodospadu Hæðfoss. Zawsze nie było oczywiście czasu na to, żeby tu zejść na dół. Na dolinę jest po prostu bajka. Polecam każdemu. Pewnie jak zwykle mnie nie słychać, ale dorobię napisy. Jeżeli macie późniejszy plan na wycieczkę, to polecam po prostu tak sobie zaplanować dzień, żeby przyjechać tutaj na miejsce i zejść na dół do kanionu przy Hæðfossie. Naprawdę niesamowite wrażenie. Są piękne wodospady i są piękne wodospady. Ten jest niesamowity. Tak powiem szczerze, nie? Myślę, że wszyscy zadowoleni, pomimo tego, że droga jest trudna dojazdowa. Bo no, ogólnie znak jest taki, że tylko off-road 4x4 i tak dalej. Ale jeżeli chcecie faktycznie dojechać, to dojedziecie na pewno. O cholera, sorry. Nature. To na pewno dojedziecie sobie. Tylko jedźcie po prostu bardzo wolno. My tu jesteśmy busem, trafikiem. Jedźcie powolutku. Na jedynka, dwójka. Zajmie wam to prawie 40 minut, ale nie przebijecie opon i dotrzecie do celu. Jeszcze wam tylko pokażę dookoła, jak to wygląda. Za mną ten 129-metrowy gigant. Niesamowity. Za tą ścianą, o tutaj, jest kolejny jego brat, Grani. Też niesamowity, ale nie tak zajebisty jak ten Hæðfoss. Polecam. Jeszcze tylko przejrzymy całą tą dolinkę. Także Onda Travel poleca. Polecajka leci ode mnie. Dla mnie to jest numer 3, tak wam powiem, na mapie Islandii Południowej. Pierwszy bez zmian Glimur, potem Furnefoss, koło Skogafoss, no i Hæðfoss wymiata. Także jeszcze raz powtarzając się, jak zwykle to ja tak mam, polecam i zapraszam do obserwowania, lajkowania i tak dalej. Trzymajcie się, hej!